Dzień dobry, witam serdecznie w mojej kuchni i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj przygotujemy grzyby marynowane w lekkiej zalewie octowej. Jesień to czas grzybobrania, które przez niektórych uważane jest za sport narodowy Polaków. Wszystkie dary lasu powinniśmy wykorzystać w kuchni. Zebraliśmy trochę prawdziwków, ogonki zostały odcięte i przeznaczone do suszenia. Natomiast kapelusze zamarynuję w lekkiej zalewie octowej. Ja nie lubię marynaty bardzo kwaśnej, która zabija cały smak grzybów. Grzyby są już oczyszczone, sprawdzone, czy nie są robaczywe. Ponieważ moje grzyby są nieco większe, pokroję kapelusze na 4 do 6 części. W czasie krojenia zwracam uwagę, czy nie ma śladu robaczków. W dużym garnku wstawiłam już wodę do obgotowania grzybów. Do marynowania najlepiej wybierać prawdziwki, które mają białe rurki pod spodem. Grzyby mam już przygotowane. Teraz wrzucę je do wrzącej wody. Czekam, aż woda w garnku ponownie się zagotuje, a następnie zmniejszam ogień. Na małym ogniu będę gotować grzyby przez około 3 minuty. Po tym czasie, delikatnie zbierając z wierzchu, wyławiam grzyby. Grzania nie wyłączam, dzięki temu grzyby unoszą się na powierzchni, a ewentualny piasek pozostaje przy dnie garnka. Gdybym wyłączyła gaz, grzyby opadną na dno i wymieszają się z zanieczyszczeniami. Podgotowane grzybki przekładam do zimnej wody i delikatnie płukam. Dzięki temu grzyby będą miały piękny, jasny kolor. Przygotowałam słoiki o pojemności około 350 ml. Do każdego słoika wkładam kawałek cebuli, pół łyżeczki nasion gorczycy, trzy, 4 ziarenka ziela angielskiego, i kawałek liścia laurowego, około 2 cm². Napełniam słoiki. Nie ugniatam grzybów w słoiku. Teraz przygotuję zalewę. Na litr ciepłej wody dodaję 250 ml octu 10% i 35 g soli kuchennej. Te proporcje sprawdzą się przy prawdziwkach, kozakach i złotoborowikach. One nie układają się bardzo ściśle w słoikach. Ja robię zalewę z pół litra wody. W przypadku maślaków i innych bardziej miękkich grzybów trzeba zwiększyć ilość octu i soli. Grzyby bardzo różnie układają się w słoikach, dlatego każdy gatunek wymaga nieco innych proporcji. Gdyby po otwarciu słoika okazało się, że octu lub soli jest za mało, można dodać łyżeczkę octu lub trochę mocnej solanki. Wymieszać i zostawić na noc w lodówce. Zalewę wlewam stopniowo. Trzodkiem łyżki usuwam powietrze ze słoików.
uzupełniam zalewę. Słoiki będę pasteryzować w garnku z wodą. Na dnie garnka ułożyłam bawełnianą szmatkę i zalewam słoiki zimną wodą. Od momentu zagotowania wody będę pasteryzować na małym ogniu przez około 15 minut. Zapasteryzowane i ostudzone grzyby można już ustawić w spiżarni. Będą pyszną przystawką lub dodatkiem do kanapek. Serdecznie polecam. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.